Dzień dobry, witam serdecznie w mojej kuchni i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj przygotujemy domowy salceson szary, bez dodatku peklosoli. Ten smaczny salceson zrobimy w bardzo prosty sposób. Warto robić wędliny w domu, ponieważ mamy kontrolę nad dodatkami i smakiem. Przyprawy możemy dodać według własnego gustu. Domowy salceson będzie doskonały na kanapki. Składniki do przygotowania salcesonu. 2 przednie golonki wieprzowe, razem około 2 kg. Kilka listków laurowych, kilka kulek ziela angielskiego, 1 średnia marchewka, 2 małe cebule, kawałek selera. Sól, pieprz do smaku, czosnek suszony i inne przyprawy. Golonki mam już umyte i oczyszczone. Wzięłam golonki przednie, ponieważ są odrobinę chudsze. Zalewam golonki wodą, tak żeby woda prawie pokrywała mięso. Ja wlałam około 2 litrów wody. Dodaję liście laurowe, ziele angielskie i warzywa. Przyprawiam solą, około 1,5 łyżeczki. I pieprzem, około pół łyżeczki. Stawiam garnek na kuchni i zagotowuję. Kiedy woda w garnku się zagotuje, możemy zebrać szumowiny, ale nie jest to konieczne. Po zebraniu szumowin zostawiam garnek na małym ogniu i gotuję pod przykryciem, aż mięso będzie miękkie i będzie odchodzić od kości. Potrwa to około 3-4 godzin. Mięso gotowało się 3,5 godziny, warzywa wyjęłam wcześniej. Teraz wyjmuję miękkie mięso. Mięso jest mięciutkie, samo spada z kości. Pozostały wywar stawiam na kuchni i zredukuję do około 250 ml objętości. Przestudzone mięso obieram z kości i wyjmuję przyprawy, ziele angielskie i liście laurowe. Najlepiej przekładać mięso palcami, w ten sposób wyczujemy każdą kostkę. Duże kawałki mięsa dzielę na mniejsze. Tłuste części i skórki kroję w drobną kosteczkę. Przekładam do mięsa. Odcinam około 40 cm osłonki poliamidowej. Moja osłonka daje salceson o średnicy 95 mm. Zanurzam osłonkę w wodzie i dociskam miseczką. Zostawiam na kilka minut. W międzyczasie wywar ładnie się zredukował. Zostało około 250 ml gęstego kolagenowego roztworu. Lepki wywar wlewam do mięsa i skórek. Po wymieszaniu próbuję, czy jest dobry na słoność. Przyprawiamy tak, żeby ciepła masa wydawała się trochę za bardzo doprawiona.
Po wystudzeniu przyprawy będą mniej wyczuwalne. Dodaję sól, pieprz, czosnek suszony, gałkę muszkatołową i przyprawę do wieprzowiny. Jeżeli lubicie, można dodać na przykład majeranek, kumin, można dodać trochę ziaren gorczycy. Mieszam wszystko dokładnie. Masa już robi się klejąca, mimo że jeszcze jest ciepła. Po wystudzeniu salceson ładnie zastygnie. Zawiązuję koniec osłonki raz, mocno zaciągam supełki, zaginam końcówkę i zawiązuję jeszcze raz. Osłonka jest na tyle szeroka, że bardzo łatwo jest napełnić ją łyżką. Wkładam masę mięsną do osłonki. Od czasu do czasu lekko stukam w talerz, żeby masa dobrze osiadła i żeby usunąć powietrze. Po napełnieniu znów podwójnie zawiązuję osłonkę. Tak przygotowany salceson będę parzyć w temperaturze 85 stopni przez około 60 minut. Ja będę parzyć na parze, ale można również cały salceson zanurzyć w wodzie o tej temperaturze. Kiedy para w garnku osiągnie 85 stopni, zmniejszam grzanie do minimum i parzę przez 1 godzinę. Po godzinie mogę już wyjąć salceson. Na górze batona zebrało się powietrze. Żeby je usunąć, nakłuwam w kilku miejscach bąbel powietrza. Przykrywam podłużnym talerzem i dodatkowo jeszcze obciążam. Zostawiam w zimnym miejscu na noc. Następnego dnia salceson jest już gotowy. Wczoraj dołożyłam jeszcze kilogram cukru, więc razem było około 2 kg obciążenia. Pod naciskiem wyciekło trochę tłuszczu, ale to nic nie szkodzi. Salceson jest bardzo zwarty i porządnie zastygł.
Salceson bardzo ładnie się kroi, jest zwarty i nie rozpada się. W środku salcesonik wygląda w ten sposób. Odkroję cienki plasterek. Tak wygląda salceson z golonek na przekroju. Ponieważ mięso nie było peklowane, kolor nie jest idealnie różowy, ale mięso jest mięciutkie i bardzo smaczne. Jeżeli chcemy mniej tłusty salceson, część skórek możemy zostawić na przykład do bigosu. Jest to pyszny domowy salceson na kanapki lub na święta. Na pewno skusi każdego. Serdecznie polecam. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.